Na imię miała Alicja. W dokumentach personalnych szpitala była tylko nazwiskiem i numerem identyfikacyjnym. Sprzątaczka, nocna zmiana, bez wykształcenia kierunkowego, bez ambicji awansu, bez skarg, bez rozmów. Nikt nie wiedział, że potrafi przeczytać książkę raz i pamiętać ją do końca życia. Nikt nie wiedział, że słyszy rozmowy przez 3 drzwi i 2 ściany, rozpoznając, który lekarz kłamie, a który się boi. Nikt nie wiedział, że rozumie więcej niż wszyscy razem wzięci na tym oddziale. I tak miało zostać. Szpital nocą był inny. Cisza nie była pusta. Była pełna informacji. Kroki pielęgniarek układały się w rytm decyzji, które zapadły wcześniej. Monitory nie pikały przypadkowo. Każdy dźwięk miał przyczynę i skutek. Alicja przesuwała mop po podłodze, wiedząc dokładnie, gdzie za chwilę ktoś pobiegnie. Znała wyniki badań, zanim trafił do systemu. Wiedziała, który pacjent umrze przed świtem, choć jeszcze oddychał spokojnie. Nie dlatego, że była prorokiem, dlatego, że widziała wszystkie zmienne naraz. Najtrudniejsze nie było widzieć, najtrudniejsze było nic z tym nie robić. Nauczyła się tej ciszy dawno temu. Kiedyś próbowała mówić, jeszcze zanim tu trafiła, w innym miejscu, w innym życiu. Zwracała uwagę na błędy, na logiczne sprzeczności, na decyzje, które nie miały sensu w dłuższej perspektywie. Ludzie nie słuchali, albo słuchali i bali się, bo wiedza, która wyprzedza świat, nie jest postrzegana jako pomoc, jest zagrożeniem. Więc Alicja zrozumiała coś, czego większość ludzi nigdy nie pojmie. Największą władzą nie jest działanie, jest nią powstrzymywanie się od działania. Dlatego wybrała bycie niewidzialną. Sprzątaczka nie zmienia losów. Sprzątaczka usuwa skutki. Tej nocy coś było inaczej. Nie dlatego, że wydarzyło się coś niezwykłego. Wręcz przeciwnie. Wszystko było zbyt przewidywalne. Pacjent w sali 312 miał zostać odłączony od aparatury o 2:40. Decyzja już zapadła. Dokumenty były gotowe. Lekarze przekonani, że robią słusznie. Alicja wiedziała, że to błąd. Niemoralny, logiczny. Widziała ciąg dalszy, którego nikt nie brał pod uwagę. Widziała, że jeden parametr został źle zinterpretowany, a drugi pominięty, bo nie pasował do założonej narracji. Wiedziała, że pacjent przeżyje, jeśli poczekają jeszcze 12 minut. 12 minut. Stała na korytarzu z wózkiem. Mop kapał wodą na podłogę. W oddali rozmawiali lekarze. Miała wybór. I to był wybór, który znała aż za dobrze. Jeśli powie, zmieni bieg wydarzeń. Zostanie zapamiętana. Zostanie zapytana, skąd wiesz? A potem wszystko się zacznie. Jeśli nie powie, człowiek umrze. System pozostanie spójny, świat się nie zachwieje. Alicja zamknęła oczy. Widziała oba scenariusze, każdy szczegół, każdą konsekwencję, każdy następny krok. I po raz pierwszy od lat zawahała się. Nie dlatego, że nie wiedziała, co zrobić. Dlatego, że wiedziała za dużo. O 2:39 lekarz spojrzał na zegarek. Alicja zrobiła krok w stronę drzwi i wtedy zrozumiała coś, czego nie było w żadnym równaniu. Świat nie zmienia się od wielkich decyzji. Zmienia się od tego, kto bierze za nie odpowiedzialność. Nie powiedziała wszystkiego. Powiedziała jedno zdanie, ciche, proste, takie, które mogło być przypadkiem. Proszę, odezwała się jakby niepewnie. Ten monitor, on się myli, czasem tak robi. Lekarz spojrzał na nią z irytacją. Proszę wrócić do pracy. Ale spojrzał jeszcze raz i zawahał się. 12 minut.
Nikt nigdy nie dowiedział się, kim naprawdę była Alicja. Pacjent przeżył. Sprawę zapisano jako nietypowy przebieg. Alicja wróciła do sprzątania. Tylko ona wiedziała, że tym razem świat przesunął się o milimetr i że każdy wybór, nawet ten, którego nikt nie zauważy, niesie za sobą konsekwencje. Nie tylko dla świata, dla tego, kim się stajemy, gdy decydujemy. Alicja pracowała nocą, bo noc była uczciwsza. W dzień ludzie mówili rzeczy, których nie myśleli. W nocy mówili ciszej, a przez to prawdziwiej. Szpital po północy nie spał. On oddychał równym rytmem monitorów, przyciszonymi krokami pielęgniarek, szelestem dokumentów, które decydowały o czyimś poranku albo o jego braku. Alicja pchała wózek z chemią i mopem, wiedząc dokładnie, gdzie za 5 minut ktoś podniesie głos. Wiedziała, w której sali zapadnie decyzja na granicy. Wiedziała też, że ta granica jest źle postawiona. Nie dlatego, że lekarze byli źli, dlatego, że nie widzieli wszystkiego naraz. Ona widziała. Widziała ciągi zdarzeń jak mapy. Jedna decyzja, 3 skutki, 7 następnych. Czasem ratunek, czasem katastrofę, która zaczynała się od jednego niedomkniętego zdania. Najbardziej bolało to, że prawie zawsze wszystko dało się jeszcze zmienić. Prawie. Oddział intensywnej terapii miał swoją własną ciszę. Ciężką, gęstą, taką, która nie znosiła pośpiechu. Ona dziś znowu tu była, szepnęła pielęgniarka do lekarza, mijając Alicję. Kto? Ta sprzątaczka. Zawsze jak coś się dzieje, ona jest gdzieś obok. Alicja słyszała to przez drzwi. Nie dlatego, że podsłuchiwała, dlatego, że świat był dla niej zbyt głośny. Lekarz spojrzał na monitor. Ten pacjent nie dożyje rana. Alicja wiedziała, że to nieprawda, ale wiedziała też, dlaczego tak mu się wydaje. Błąd nie leżał w danych, leżał w interpretacji i w zmęczeniu. Najtrudniejsze w jej darze było to, że nie dawał poczucia wyższości. Dawał odpowiedzialność, bo kiedy widzisz więcej, nie możesz już udawać, że nie wiesz. Alicja nauczyła się mówić tylko wtedy, gdy konsekwencje milczenia były nieodwracalne, a konsekwencje mówienia jeszcze do udźwignięcia. Tego wieczoru ta granica zaczęła się przesuwać. Z sali numer 219 dobiegał podniesiony głos. Podaj dawkę, jak w protokole. Ale on jest za słaby. Nie mamy czasu na dyskusję. Alicja zatrzymała wózek. Widziała to jasno. Lek podany teraz nie zabije pacjenta od razu, ale sprawi, że za 2 dni dojdzie do powikłań, a za tydzień ktoś powie: zrobiliśmy wszystko. Nie zrobili. Zrobili to, co było najłatwiejsze. Alicja zamknęła oczy i po raz kolejny musiała zdecydować, czy być cieniem, czy tylko zakłóceniem. Oddział intensywnej terapii miał swój zapach. Nie był zapachem środków czystości ani leków. Był zapachem czasu, który się kończył albo zaczynał od nowa. Alicja wytarła podłogę pod łóżkiem w sali 219, dokładnie w chwili, gdy pielęgniarka wahała się z ampułką w dłoni. Podaj, powiedział lekarz ostrzej niż zamierzał. Alicja widziała to jak nałożone na siebie warstwy. Zmęczenie lekarza po 30 godzinach dyżuru, strach pielęgniarki przed odpowiedzialnością, protokół napisany przez kogoś, kto nigdy nie widział tego konkretnego pacjenta. I dalej widziała konsekwencje, nie śmierć, gorsze rzeczy. Przedłużone cierpienie, rodzinę, która będzie słuchała słów „zrobiliśmy wszystko” i uwierzy w nie tylko dlatego, że będzie musiała. Alicja wyprostowała się powoli. Przepraszam, odezwała się cicho. Ten pacjent,
On ma dziś inne parametry niż rano. Zapadła cisza. Lekarz spojrzał na nią tak, jak patrzy się na kogoś, kto przekroczył niewidzialną granicę. Skąd pani to wie? Zapytał. To było pytanie, którego zawsze się bała. Widzę to w monitorze, odpowiedziała spokojnie. Czasem warto poczekać kilka minut. Nie powiedziała nic więcej. Jedno zdanie, jedna sugestia. Tyle, ile świat był w stanie przyjąć. Lekarz zawahał się. Alicja wiedziała, że to zawahanie nie wynikało z zaufania do niej. Wynikało z czegoś innego. Z tego, że on też to widział, tylko jeszcze nie był gotów się do tego przyznać. Dobrze, powiedział w końcu, sprawdźmy jeszcze raz. Ampułka wróciła na tacę. Po wyjściu z sali pielęgniarka dogoniła Alicję na korytarzu. Kim pani właściwie jest? Zapytała pół żartem, pół serio. Alicja wzruszyła ramionami. Sprzątaczką. Niech pani nie żartuje. Alicja spojrzała na nią łagodnie. Gdybym była kimś innym, nie mogłabym tu pracować. Pielęgniarka nie zrozumiała, ale zapamiętała to zdanie. Z każdym dniem Alicja widziała coraz więcej drobnych nieostrożności. Nie złej woli, rutyny. Lekarz, który nie przeczytał jednego przepisu, pielęgniarka, która zaufała starej karcie, decyzje podejmowane szybciej niż powinny. I zawsze to samo pytanie, które wracało do niej nocą. Ile razy można delikatnie przesunąć świat, zanim świat zacznie się zastanawiać, kto go dotyka? Ktoś zaczął ją obserwować. Ordynator. Człowiek spokojny, uważny, nieufny wobec przypadków. Zauważył, że przy jej dyżurach statystyki były inne. Pewne graniczne przypadki nagle się domykały. Decyzje podejmowane o 5 minut później miały inne skutki. To niemożliwe, powiedział do siebie. To tylko zbieg okoliczności. Ale był lekarzem zbyt długo, by ufać zbiegom okoliczności. Pewnej nocy poprosił Alicję, by przyszła do pokoju socjalnego. Proszę usiąść, powiedział, wskazując krzesło. Alicja usiadła. Wiedziała, dokąd prowadzi ta rozmowa. Widziała ją od tygodni. Od jak dawna pani tu pracuje? 4 lata. I wcześniej? Alicja odpowiedziała zgodnie z prawdą, tą bezpieczną. Proszę mi powiedzieć jedno. Ordynator pochylił się lekko. Czy pani zdaje sobie sprawę, że czasem wyprzedza pani nasze decyzje? To było zdanie klucz. Jeśli zaprzeczy, skłamie. Jeśli potwierdzi, odsłoni się. Alicja spojrzała mu w oczy. Zdaję sobie sprawę z konsekwencji, powiedziała zamiast tego. Ordynator milczał długo. To nie jest odpowiedź. To jedyna, jaką mogę dać. Tej nocy Alicja zrozumiała, że świat zaczął się domyślać. A kiedy świat zaczyna się domyślać, cisza przestaje chronić. Ordynator nie powiedział nic więcej tamtej nocy, tylko patrzył na Alicję, jakby próbował dopasować do siebie 2 obrazy. Kobietę z mopem i kogoś, kto rozumie decyzje, zanim one zapadną. Alicja wstała spokojnie. Jeśli pan szuka winy, to jej pan nie znajdzie, powiedziała, zanim wyszła. Tu nikt nie jest zły. Tu wszyscy są zmęczeni. Ordynator nie zatrzymał jej, ale Alicja poczuła to wyraźnie. Od tej chwili każde jej słowo będzie ważyło więcej, a czasem to właśnie waga słów zabija. Następne dni wyglądały zwyczajnie tylko z zewnątrz. W środku szpital zaczął pracować inaczej, jak organizm, który nagle poczuł w sobie obce ciało. Pielęgniarki mówiły ciszej, gdy przychodziła
Młodzi lekarze zerkali na nią z ukosa, z tą mieszanką ciekawości i lęku, jaką mają ludzie wobec czegoś, czego nie umieją nazwać. Alicja robiła swoje. Myła podłogi, wycierała poręcze, wynosiła worki z odpadami i słyszała wszystko. Ktoś w dyżurce mówił szeptem. Ona zawsze jest blisko, kiedy coś się dzieje. Ktoś odpowiadał, może to tylko zbieg okoliczności. A ktoś trzeci, bardziej nerwowy, dorzucał, zbiegi okoliczności nie mają imienia. Najgorsze było to, że ordynator nie był głupi, nie szukał sensacji, nie chciał jej przyłapać. Chciał zrozumieć, bo zrozumienie w jego świecie było narzędziem kontroli, a Alicja wiedziała, że są rzeczy, których nie wolno oddać pod kontrolę, bo świat zawsze pyta o dar tylko po to, by później spytać, jak go wykorzystać. W piątek na oddział przywieziono chłopca, 9 lat. Wypadek rowerowy, uraz wewnętrzny, którego nie widać od razu, a który zabija później. Lekarze działali szybko, właściwie. Zrobili wszystko, co widać w procedurach. Alicja stała pod ścianą korytarza z wózkiem i patrzyła na to, co nie było napisane. Widziała błąd, którego nie dało się udowodnić żadnym wynikiem badań. Widziała mikrodecyzję, na którą nikt nie zwróci uwagi. I widziała ciąg dalszy. Widzowie w głowie Alicji już płakali. Rodzice chłopca już siedzieli na korytarzu. Już słyszeli zdanie, przykro mi. Jeszcze zanim ktokolwiek wypowiedział je naprawdę, Alicja poczuła znajome zimno. To był ten moment, nie dramatyczny, nie filmowy. Moment, w którym życie zależy od tego, czy ktoś przerwie bieg zdarzeń. Zatrzymała najbliższą pielęgniarkę. Proszę sprawdzić brzuch jeszcze raz, powiedziała cicho, nie w wynikach, dotykiem, jakby coś narastało. Pielęgniarka spojrzała na nią ostro. Dlaczego pani? Proszę, przerwała Alicja. Proszę tylko sprawdzić. Nie było w tym rozkazu. Była uważność. Pielęgniarka zacisnęła usta, ale weszła do sali. Minęły 3 minuty, potem 5, a potem na oddziale zrobiło się głośno. Szybko, zawał jelita, na stół. Chaos, bieg, krótkie komendy. Alicja odsunęła się pod ścianę i zaczęła wycierać plamę, której nie było. Robiła to odruchowo, żeby nie patrzeć ludziom w oczy, bo wiedziała, co zaraz się wydarzy. Ordynator znalazł ją 10 minut później. Stał przed nią nieruchomo, z twarzą człowieka, który nie wierzy już w przypadki. Skąd pani wiedziała? Zapytał. Alicja nie odpowiedziała od razu. W takich chwilach jej umysł miał gotowe 1000 zdań, ale człowiek nie jest w stanie usłyszeć nawet 10. Wybrała jedno, które było prawdziwe i bezpieczne. Bo słuchałam. Ordynator zmrużył oczy. Czego? Alicja spojrzała na niego spokojnie. Tego, co pomijacie, kiedy się spieszycie. To zdanie brzmiało jak oskarżenie, a było tylko opisem. Ordynator odwrócił wzrok, jakby to zabolało. Pani wie, co pani robi? Powiedział cicho. Pani wchodzi w decyzje, które należą do lekarzy. Nie, odpowiedziała Alicja. Ja wchodzę w konsekwencje. Tego samego dnia zniknęła z monitoringu na 6 minut. Nie dlatego, że umiała się ukryć, tylko dlatego, że ktoś wyłączył kamery w jednym korytarzu. W nocy ktoś zapukał do drzwi magazynku, w którym przechowywano środki czystości. Alicja była tam sama. Pani Alicjo? Odezwał się męski głos. Nie brzmiał jak lekarz. Brzmiał jak ktoś, kto nie pracuje tu normalnie. Alicja nie drgnęła. Tak. Drzwi uchyliły się. Mężczyzna w szarym płaszczu wszedł do środka. Rozejrzał się, jakby oceniając przestrzeń. Szpital to dobre miejsce na ukrywanie się, powiedział. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Alicja poczuła, jak w powietrzu zmienia się napięcie.
To nie był ktoś od medycyny. To był ktoś od systemów. Kim pan jest? Zapytała. Kimś, kto zadaje pytania, kiedy dzieją się rzeczy niemożliwe. Alicja oparła dłoń na wózku. To był jej jedyny mur. Tutaj nie dzieje się nic niemożliwego, powiedziała. Tu dzieją się tylko ludzkie błędy i ludzkie próby naprawy. Mężczyzna uśmiechnął się lekko. Pani jest bardzo dobra w słowach. W czyszczeniu, poprawiła go. W obu. Przez chwilę stał w ciszy, jakby czekał, aż ona sama dopowie resztę. Alicja nie dopowiedziała. Chcemy panią poznać, powiedział w końcu. Pani sposób postrzegania może pomóc wielu ludziom w większej skali. I to było dokładnie zdanie, którego się bałam, bo tam, gdzie ktoś mówi większa skala, zawsze kończy się to jednym. Większa kontrola. Alicja uniosła wzrok. A jeśli zaszkodzi? Mężczyzna zawahał się. Zaszkodzi? Przecież pani ratuje. Alicja odpowiedziała cicho. Nie, ja tylko czasem przesuwam drzwi, które i tak były uchylone. A świat uwielbia robić z takich drzwi bramy. Mężczyzna zrobił krok bliżej. Pani Alicjo, proszę mnie dobrze zrozumieć. Takich jak pani nie zostawia się bez opieki. Albo bez nadzoru. W jego głosie nie było groźby. Była pewność człowieka, który uważa się za rozsądnego. Alicja poczuła, jak jej umysł układa tysiące scenariuszy. Przesłuchanie, izolacja, współpraca, a na końcu wykorzystanie. I wtedy zobaczyła coś jeszcze. Nie w przyszłości dalekiej, tej bardzo bliskiej. Jeśli ona powie prawdę o sobie, system ją zamknie. Jeśli ona skłamie, system ją zmiażdży. Jeśli ona zniknie, system skrzywdzi kogoś innego, żeby ją znaleźć. Wszystko miało konsekwencje, a ona była w tym dobra. Zawsze była. Tylko że pierwszy raz konsekwencje dotyczyły jej samej. Alicja uśmiechnęła się łagodnie, jakby nic się nie działo. Proszę pana, powiedziała spokojnie, ja naprawdę nie wiem, o czym pan mówi. Mężczyzna spojrzał na nią długo. Pani wie, powiedział cicho. Wiem tyle, ile widzi sprzątaczka, odparła. A potem dodała coś, co brzmiało zwyczajnie, ale było pierwszym ostrzeżeniem. I proszę uważać, gdy się wchodzi do miejsc, gdzie ludzie walczą o życie. Czasem nie wychodzi się stąd taki sam. Mężczyzna odwrócił się do drzwi. Wrócę, powiedział, i będziemy rozmawiać dalej. Gdy wyszedł, Alicja przez chwilę stała nieruchomo, a potem zrobiła rzecz, której nie robiła od lat. Wyciągnęła z kieszeni mały notes, stary, papierowy, i napisała jedno zdanie. Zaczęli mnie szukać. Tamtej nocy Alicja nie wróciła od razu do pracy. Została w magazynku dłużej niż powinna. Nie dlatego, że się bała, dlatego, że analizowała. Strach jest chaotyczny, myślenie precyzyjne, a ona zawsze wybierała precyzję. Zrozumiała jedno. Od tej chwili nie była już tylko obserwatorką. Stała się zmienną w równaniu, którego nie kontrolowała. A system nie toleruje zmiennych. Następnego dnia zauważyła drobne rzeczy. Ordynator oparł dłonie na biurku. Dlaczego pani to zrobiła? Alicja odpowiedziała po raz pierwszy całą prawdą. Bo nie zawsze widzenie dalej oznacza, że wolno czekać. To zdanie nie było wygodne, ale było prawdziwe. Tego wieczoru mężczyzna w szarym płaszczu wrócił. Tym razem nie do magazynku, do jej mieszkania. Zapukał dokładnie 3 razy. Alicja otworzyła drzwi, wiedząc, że ta rozmowa zmieni wszystko. Długo pani zwlekała, powiedział. Nie zwlekałam, odparła. Myślałam. I? Alicja spojrzała mu w oczy.
I doszłam do wniosku, że nie jestem tym, kogo pan szuka. Mężczyzna uśmiechnął się chłodno. Wszyscy tak mówią. Alicja odpowiedziała spokojnie. A wszyscy, których pan znalazł? Co się z nimi stało? Cisza. I w tej ciszy Alicja zobaczyła najdalszą konsekwencję ze wszystkich. Nie siebie w laboratorium, nie siebie jako narzędzie. Zobaczyła świat, który przestaje ufać cichej pomocy, bo każda pomoc zostaje przejęta przez system i zrozumiała, że największym zagrożeniem nie jest jej wiedza. Po tej nocy Alicja już wiedziała, że nie ma powrotu do neutralności. System nie zapomniał. Nie dlatego, że był zły, dlatego, że był stworzony do zapamiętywania wszystkiego, co wymyka się spod kontroli. Przez kilka dni nikt jej nie niepokoił. To było najgorsze. Cisza systemu zawsze oznaczała przygotowanie. W szpitalu zaczęły się drobne zmiany, nowe procedury, nowe formularze, nowe zalecenia bezpieczeństwa. Nie były wymierzone w nią wprost. Były wymierzone w takich jak ona, chociaż nikt jeszcze nie używał tego słowa. Ordynator stał się bardziej oficjalny. Już nie zadawał pytań, zaczął odnotowywać. Alicja widziała przyszłość tych notatek. Raport, spotkanie, decyzję ponad głowami. Nie było w tym nienawiści, była logika. I wtedy przyszła noc, której nie przewidziała w pełni. Na oddział trafiła młoda kobieta w zaawansowanej ciąży. Krwotok, chaos, sekundy, które ważyły więcej niż procedury. Lekarze działali szybko, poprawnie, ale niewystarczająco. Alicja stała pod ścianą i widziała 2 życia naraz. I widziała coś jeszcze. Jeśli teraz powie, uratują jedno kosztem drugiego. Jeśli nie powie, stracą oba. Nie było dobrego wyboru. Był tylko wybór odpowiedzialny. Trzeba zmienić kolejność, powiedziała głośno. To było pierwszy raz, kiedy nie szepnęła. Zapadła cisza. Kim pani jest? Krzyknął jeden z lekarzy. Alicja spojrzała na wszystkim. Kimś, kto widzi, że za 3 minuty będzie za późno, odpowiedziała. To nie była prośba, to nie była sugestia, to było postawienie granicy. Ordynator spojrzał na monitor, potem na Alicję, potem znowu na monitor i podjął decyzję. Jedno życie zostało uratowane, drugie nie. Alicja wiedziała to wcześniej, ale wiedzieć nie znaczy udźwignąć. Gdy wszystko się skończyło, siedziała sama w pomieszczeniu gospodarczym. W rękach trzymała ściereczkę, której nie potrzebowała. Po raz pierwszy jej dar nie był ciężarem intelektu. Był ciężarem człowieczeństwa. Następnego dnia przyszło oficjalne pismo. Zawieszenie obowiązków do czasu wyjaśnienia dla dobra wszystkich stron. Ordynator nie spojrzał jej w oczy. Przykro mi, powiedział cicho. To zaszło za daleko. Alicja skinęła głową. Wiem, mogłaby pani, zaczął. Alicja przerwała mu łagodnie. Nie mogłabym już być nikim innym. To było pożegnanie. Mężczyzna w szarym płaszczu czekał na zewnątrz. Teraz rozumie pani skalę, powiedział. Teraz możemy panią ochronić. Alicja spojrzała na szpital, na okna, na światła, na ludzi, którzy rzucą na dyżur. Ochrona to też forma zamknięcia, odpowiedziała. Świat nie jest gotowy na takich jak pani. Alicja uśmiechnęła się smutno. Świat nigdy nie jest gotowy. Ale to nie znaczy, że trzeba go zmuszać. Więc co pani zrobi? Zapytał. Alicja spojrzała prosto w oczy. Zrobię to, co robiłam zawsze. Czyli będę tam, gdzie moje słowa nie staną się narzędziem i gdzie konsekwencje są jeszcze ludzkie.
Odwróciła się i odeszła. Nie uciekła, nie zniknęła, po prostu przestała być dostępna. Kilka miesięcy później w różnych miejscach świata zdarzały się drobne rzeczy. Ktoś zmienił decyzję w ostatniej chwili. Ktoś usłyszał zdanie, które zatrzymało lawinę. Ktoś ocalał, nie wiedząc dlaczego. Alicja nie była bohaterką. Była przerwą w złym ciągu zdarzeń. Nikt nigdy nie dowiedział się, kim była naprawdę. I może właśnie dlatego świat przetrwał jej obecność, bo są dary, które działają tylko wtedy, gdy nie stają się własnością systemu, a są wybory, których cena jest wysoka, ale koszt ich braku byłby jeszcze wyższy. Najtrudniejsze decyzje nie dotyczą tego, czy wiemy. Dotyczą tego, czy potrafimy udźwignąć konsekwencje wiedzy i czy potrafimy powiedzieć dość, zanim świat zrobi z niej broń.